Dzień dobry. Mam dziś wolny dzień. Wolny dzień na urlopie. Nie wiem, jak to brzmi. Nie jest to mój pomysł, bo to pierwsza wprowadziła w życie moja przyjaciółka, która będąc na urlopie rodzinnym miała po prostu wolny dzień. Następnego dnia jej partner miał wolny dzień i to było super rozwiązanie. Nie mogłam tego do tej pory stestować, ponieważ ostatnie moje urlopy były spędzane samotnie przeze mnie, więc nie bardzo było jak co robić wolny dzień. Były po prostu dla mnie. Ale teraz jesteśmy półtora tygodnia na urlopie rodzinnym. Pierwszy od 2 lat po COVID-zie, pierwszy nasz taki wyjazd. Jesteśmy w Chorwacji i to w ogóle jest pierwszy raz nasz w Chorwacji na lądzie. Byliśmy tu 10 lat temu ostatnio i tylko na jachcie, więc w ogóle wszystko jest nowe. No ale podjęliśmy taką decyzję, odpuściliśmy sobie inne nasze pomysły, innych wyjazdów i doświadczamy tej nieziemskiej, przyjaznej atmosfery Chorwacji. Trochę mnie tylko dobija upał, nie miałam pojęcia, że jednak kochając ciepło, nie kocham aż tak dużego ciepła i te 37 stopni w cieniu czasami mnie męczy, ale teraz sobie jeszcze siedzę w cieniu. Moi poszli nad morze łowić kraby, szukać muszli i jeżowców, więc ja mam czas dla siebie. Czytałam dzisiaj książkę, polecę Wam, bo to jest bardzo fajna książka Agnieszki. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy to nie jest odbicie lustrzane, no ale ryzykuję. Dobrostan. Agnieszka przypomniała mi parę fajnych rzeczy. Między innymi to prawo do wolnego, prawo do odpoczynku. Jak w lutym byłam na urlopie, czytałam książkę Claudii Pindot. Bardzo, bardzo polecam. Nie jest to w żaden sposób reklama przez Klaudię naciskana, sponsorowana tak zwana, tylko czytałam tą książkę w lutym i przeczytałam jej połowę. Bardzo dobrze na mnie wpłynęła i to jest taka pozycja, że ja bym chciała, żeby każdy z moich klientów, każdy przedsiębiorca, który boryka się z wolnym czasem przy jednoczesnym prowadzeniu swojej firmy, chciałabym, żeby każdy ją przeczytał. I ja totalnie tutaj od razu mówię, że przedsiębiorca, który kupi sobie tą książkę, jak najbardziej niech ją wrzuci w koszty, bo jest to pozycja, dzięki której na bank zacznie więcej zarabiać. Okej, Klaudia nie ma za co. I powiem Wam tak, czytałam ją w lutym i tam był taki moment o tym, jak wyceniać swoją pracę, żeby też nas było stać na wakacje. A wcześniej, mimo bycia księgową, nie liczyłam tego w ten sposób. Po prostu robiłam sobie wolne, kiedy czułam, że potrzebuję. Oczywiście poza okresem, kiedy Maja była mała. No ale w ostatnich latach, kiedy potrzebowałam, to te kilka dni nad Bałtykiem zawsze mi robiło dobrze. Później, wiadomo, przyszedł COVID. W COVID-zie była już tylko opcja Bałtyku. No ale 21 rok otworzył z powrotem możliwości, więc w tym roku jeździłam też na dalsze wakacje. I właśnie będąc w lutym, czytając zdanie u Klaudii o tym, a co by było, gdybyśmy naszą pracą mogli sobie wypracować to, by spędzać wakacje, mieć urlop 3-4 razy w roku. I to mi tak zadzwoniło w uszach. Jeszcze wtedy nie byłam świadoma, że tak mam, ale nie zwróciłam na to uwagi, ale sam fakt, by dopuścić taką możliwość, by to się stało czymś w naszym życiu oczywistym, że my pracując, prowadząc biznesy, mamy urlop. Po prostu 4 razy w roku dajemy sobie prawo do wolnego. I kiedy pojechałam na wakacje na koniec maja,
no to wtedy już mi tak mocno zadzwoniło, że wow, to się właśnie dzieje, tak, minęły 3 miesiące, marzec, kwiecień, maj, to już liczę, to minęły 3 miesiące i jestem znowu na urlopie. Wzięłam ze sobą książkę Klaudii, Błękitny umysł, i postanowiłam ją dokończyć, bo dopiero na tym urlopie miałam taką przestrzeń, żeby móc z tą książką pracować. Nie jest to książka, którą się tak po prostu czyta, jest to książka, z którą się pracuje, trzeba ją odkładać, wracać do niej, mieć długopis, zeszyt i po prostu pracować. No to taka inna praca, bardzo lubiana przeze mnie praca rozwojowa. Więc na tej plaży dominikańskiej w czerwcu tą książkę, koniec maja, czerwiec, dokończyłam. I było to dla mnie takie wow. No tak, żeby to nazwać, żeby to w tym naszym życiu po prostu osadzić, że ja mam prawo do urlopu. A wielu przedsiębiorców jednoosobowych działalności szczególnie ma tutaj duży kłopot, żeby sobie pozwolić na wyjazd, żeby ta firma świetnie działała. Jaszczureczka do mnie przyszła. I trzeba to sobie wypracować, ale też trzeba dać sobie prawo do tego. Jeśli my sobie nie damy do tego prawa, to totalnie nie pójdzie. Jestem teraz znowu na urlopie, z racji tego, że już tej jesieni nie będziemy mogli rodzinnie wyjechać ze względu na szkołę, która się zacznie w naszym życiu na nowo, to postanowiliśmy pojechać w wakacje. Może lipiec, sierpień to nie jest najlepszy pomysł, żeby siedzieć w Chorwacji, bo jest strasznie gorąco. No ale jest to przepięknie i bardzo miło. Doświadczam niesamowitej obfitości, jeśli chodzi o tutejszych ludzi, o gospodarzy, którzy nam zostawiają prezenty pod drzwiami. Nawet jakiś handlarz, którego kupowałam arbuzy, jeden dzień, drugi, i nie miałam drobnych, zaproponował mi, żebym zabrała tego arbuza i po prostu przyjadę na drugi dzień i mu zapłacę. Byłam bardzo naprawdę pod wrażeniem, że miał taką otwartość, żeby to zrobić. Przecież nie znamy się, tak? Tu jest tak dużo ludzi, tak dużo jest turystów w każdym domu, wiele samochodów, więc naprawdę podoba mi się ta energia obfitości, która jest na tej wyspie. To jest naprawdę super. Ale wracając do urlopu, poczułam się zmęczona tym urlopem, tak, poczułam się zmęczona tym upałem. A jedyny rzeczywiście taki oddech jest na plaży, nad samym morzem, gdzie można co chwilę się zanurzyć i odpocząć. No ale były tutaj 2 takie dni bardzo gorące, gdzie temperatura była prawie 40 stopni, i ja naprawdę czułam się tym zmęczona. Też moja menopauza tutaj nie pomaga. I w nocy szczególnie, gdzie nawet jeśli ustawiliśmy klimatyzację na 28 stopni, to mi było po prostu gorąco i było to dla mnie trudne. Więc wczoraj poszliśmy jeszcze wieczorem bardzo późno na spacer brzegiem morza, co mi dało taki fajny komfort, jeśli chodzi o bryzę i oddech. I dogadaliśmy się, że ja potrzebuję wolnego. I dzisiaj siedziałam sobie, najpierw sobie pisałam moją ulubioną metodę, później czytałam, piłam kawę, piłam sok i poszłam medytować. I w czasie tej medytacji właśnie tak do mnie przyszło, że ten problem, jeśli chodzi o nasze prawo do urlopu, to jest zakorzeniona takie, że możemy zostać ukarani, kiedy jest nam zbyt dobrze. I Agnieszka o tym też napisała coś podobnego, że mamy takie poczucie, że jest takie prawo jakby przypływów i odpływów, że jeśli nam jest teraz dobrze, to później musi być niedobrze, że jeśli mamy teraz pieniądze, to później ich nie będziemy mieć, że jeśli, nie wiem, zarobimy, to wydamy, jak wydamy, to nie mamy, znowu musimy zarobić, tak? Czyli jeśli teraz jest mi fajnie na urlopie, to jak wrócę, to będę musiała ciężko pracować,
No jeśli mam firmę, to w ogóle muszę ciężko pracować, bo muszę ciężko pracować, żeby mieć pieniądze, bo pieniądze chyba tylko w Polsce, albo szczególnie w Polsce, to przynajmniej znam, pieniądze się ciężko zarabia. A jeśli się je ciężko zarabia, no to wiadomo, że totalnie nie ma przestrzeni na to, by mieć wolne, by z lekkością cieszyć się tym, co się posiada, a z czego się doświadczyło. I złapałam tutaj kontakt, jakby zagłębiłam się w tą energię, skąd jest to poczucie, że później trzeba będzie ciężko pracować, że jeśli jest dobrze, to później musi być gorzej. Użyłam metody mojej guru duchowej, czyli zeszłam po tych schodkach, 10 schodkach w dół, by spotkać się z moim wewnętrznym dzieckiem. No i tam spotkałam tą zapłakaną małą istotkę, która mi mówi, że przecież jeśli ona się tak dobrze teraz bawi, to później będzie kara. Tak, mam 47 lat i kierują mną takie podświadome programy. Nie tylko mną oczywiście, to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. I po ukojeniu tej istoty, po uzdrowieniu tej energii postanowiłam się z tym podzielić. Jeśli ja tak mam, jest bardzo duża szansa, że Ty też tak masz. Że nawet jeśli sobie nie uświadamiasz, to gdzieś tam pod koniec urlopu pojawia się niepokój, że może być gorzej, że coś może nie wyjść, że coś się mogło zadzieć w firmie pod Twoją nieobecność. Ja jeszcze nie mam końca urlopu, ale widzę, jak moi ludzie, cały mój zespół pracuje pod moją nieobecność i że oni mają też napięcie. I dzisiaj nawet napisałam im, że będzie dobrze, jak zwykle. Ja próbowałam różnych metod. Było tak, że wszystkich uprzedzałam, że wyjeżdżam na urlop. To się najgorzej, ta metoda najgorzej się skończyła, bo ludzie byli w napięciu. W tym czasie pojawiły się kontrole, jakieś czynności sprawdzające. Pracownicy byli zestresowani, że nie ma szefa i nikt nad tym nie czuwa. Tak samo klienci. Klienci również byli zestresowani i pisali do mnie. Więc była też metoda, że nikogo nie informowałam, łącznie z kadrą. I pamiętam, że jedna dziewczyna z zespołu dowiedziała się dopiero po tygodniu, że jestem na urlopie i powiedziała mi wprost, że no nie informowałam Cię, bo nie chciałam Cię stresować, a ona miała takie przekonanie, że jak nie ma szefa, to zawsze coś się źle dzieje, więc ja nie chciałam, żeby ona się niepotrzebnie stresowała. Dowiedziała się już po tygodniu, więc to już było z górki. Teraz już nie robię żadnych takich sytuacji, po prostu kto ma wiedzieć, to wie, kto nie potrzebuje, to nie wie. Zespół sobie radzi, ale też już długo ze sobą pracujemy, więc to wszystko działa. I oczywiście są czynności sprawdzające i dużo się dzieje i dziewczyny mi tutaj piszą, że wolą, kiedy jest spokój, a wiadomo, każdy woli, żeby był spokój, a czasami są jakieś sprawy, które trzeba popchnąć do przodu i co nie znaczy, że trzeba ulegać temu niepokojowi. I tak sobie myślę, że nie pamiętam dokładnie, jeśli chodzi o Klaudii książkę, no to już minęły 2 miesiące, jak się do tego przygotować. Mentalnie cały proces Klaudia opisuje o tym, jak myśleć odwrotnie. Moja metoda pracy to jest taka, że przyglądam się swoim myślom, swoim przekonaniom i przyglądam się swoim emocjom, temu, co ja czuję wobec danej sytuacji i jeśli zastanawia mnie ta emocja, dlaczego na przykład w tej sytuacji czuję lęk, a dlaczego, nie wiem, mam jakieś takie poczucie niepokoju, a dlaczego jestem spięta, nie potrafię się zrelaksować, no to chcę zobaczyć, co jest pod spodem i wtedy tam zaglądam. Jak to mój mąż mówi, że on by mnie prosił, żebym przynajmniej 1 dzień zrobiła bez procesu, ale czasami tak się nie da.
Mi przynajmniej bardzo zależy na tym, żeby uwolnić się od tylu ograniczeń, od tylu przekonań, programów i schematów, od ilu się da. Więc to proponuję Wam. Przeczytajcie tę książkę Błękitny Umysł. Zobaczcie, jak zadziałać odwrotnie niż do tej pory. I zaryzykujcie, sprawdźcie, by dać sobie prawo do odpoczynku, również do dnia wolnego w czasie urlopu. I wierzę, że Wam się to uda i życzę Wam powodzenia.